z nową energią w nowym dniu, ponieważ 2 dni padało, więc nic nie nagrywaliśmy. Jest to nasz ostatni dzień na Koh Samui, więc idziemy pokorzystać, mimo tego, że raz słońce jest, raz go nie ma. My daliśmy trochę ciała, bo na początku było tu bardzo ładnie i nie pokazaliśmy wam pięknych plaż. Jeżeli chodzi o nasze dalsze plany, to przez 2 dni mieliśmy sporo czasu, żeby coś sobie tam zaplanować. Po pierwsze, wybieramy się do Krabi i w Krabi zdecydowaliśmy, że ja robię kurs nurka, a Mikołaj Będę robił nurkowanie przypominające. Moim ostatnim nurkowaniem było nurkowanie na zdanie egzaminu, więc mam spore zaległości i no nie czuję się na tyle pewnie, żeby po prostu wziąć sobie zwykłe nurkowanie. Ja jestem mega podekscytowana, mam nadzieję, że wszystko pójdzie mega gładko. Się na Crystal Beach. Wygląda to bardzo ładnie, no ale tak jak mówię, no pogoda nie sprzyja. Mikołaj też raczej dronem nie polata ze względu na bardzo silny wiatr. Nie chciałbym stracić drona. 12 seconds later. O, wow. Skorupiaki kochają przyczepiać się do takich właśnie chropowatych powierzchni i na przykład jeżeli chodzi o wszystkie stacje, jakieś przystanie, czy nawet statki, są one ochraniane specjalną farbą, która właśnie zapobiega takiemu przyklejaniu się przeróżnych organizmów żyjących w wodzie. Między innymi dlatego, że po prostu mają większy opór, prowadzą też do szybszej korozji, więc są szkodniki w sumie. Ważna rzecz, tutaj macie parkingi i ten parking kosztuje na przykład 20 batów za skuter. Tam pójdziemy dalej, będą po 10. My stanęliśmy na ulicy 3 minuty na nogach za darmo. I tak jest w większości tutaj miejsc, więc czy to na wodospady, czy gdzieś w większości da się zaparkować. Nawet czasami bliżej niż do głównej atrakcji i to darmowo. Jest tutaj od groma skuterów i w ogóle. Czy jest to bezpieczne jeżdżenie po tej drodze? Ogólnie tak średnio bym powiedziała. Testuję ambulans w Tajlandii. Według mnie na Filipinach było bezpieczniej, z tego względu, że tam były tylko skutery. Nie było w ogóle praktycznie samochodów. Tutaj się to już wszystko miesza, bo są i samochody, i większe pick-upy, i wszystko, i motorki, i skutery i przez to według mnie jest tu bardziej niebezpiecznie. Właśnie przyjechaliśmy na skały zwane skałami dziadka i babci. Słyną one z tego, że są uformowane jako genitalia żeńskie i męskie. Lokalna legenda głosi, że skały powstały jako skamieliny pary, która się tutaj rozbiła. Stało się to na znak ich miłości. Jest to jedna z najciekawszych i takich najbardziej popularnych atrakcji na Koh Samui, które warto zobaczyć. Czyli wychodzi na to, jeżeli dobrze wszystko zrozumiałem, to za nami jest dziadek, a my jesteśmy teraz na babci. Dokładnie tak. Trzeba przyznać, że jest to miejsce bardzo turystyczne tutaj, ale wystarczy przejść na drugą stronę i tam już trzeba sobie zadać troszkę trudu, żeby wdrapać się na skałę i tam już są raptem 2-3 osoby, więc idziemy na drugą stronę. Jesteśmy teraz po tej drugiej stronie. Można zejść tam na dół, albo tu jakoś po skałach, przez te krzaki, albo po prostu zejść z tych skał w dół i pomiędzy nimi się poprzeciskać i wychodzicie na inną plażę, na której już jest totalnie pusto. Na drewnianej konstrukcji są tam miejsca, na których można sobie usiąść i jest tam taki bardziej klimat reggae. Zobaczmy, jak to wygląda z drona. Jak zwykle bywa. Skończyłem latać dronem, na najładniejszej plaży już byliśmy, jesteśmy teraz na tej drugiej i wychodzi słońce. Czyż nie jest pięknie podróżować sobie? Wieje wiatr, słuchać szum morza. Muza trochę nie w moim stylu, ale też jest okej. Świeci słońce, moja miłość jest obok mnie, pali papierosa. Nie, to nieprawda.
Ogólnie to tak naprawdę nie ma co wam polecać żadnych miejscówek tutaj, bo jeżeli będziecie się tu wybierać, to i tak będziecie chcieli pewnie zaeksplorować sobie sami całą wyspę, bo też wcale nie jest jakoś taka duża, a chyba nie ma większego fanu niż po prostu samemu odkrywanie nowych miejsc i tym jest po prostu najwięcej zabawy. Wiadomo, że jakieś tipy podróżnicze się przydają, ale z drugiej strony fajnie jest samemu wszystko przeżywać i poznawać. Nie chce mi się wstawać. Mi też totalnie nie. Mogłabym tak leżeć sobie i leżeć. Dobra, zbieramy się. A nie pozwolą mi nic pogadać do was, ale nie martwcie się, pogadam do was kiedy indziej. Słuchajcie, właśnie napotkaliśmy mojego psa z plaży. To jest mój pies, który po prostu tutaj sobie leży i leżakuje. I on mnie zna już ogólnie. Znasz mnie? Znasz mnie? No jasne, że znasz. Dzień dobry. Rzeczywiście wygląda trochę jak border collie. Nawiązała się między nami więź przyjaźni i jestem bardzo zadowolona, ponieważ kocham pieski, więc fajnie mieć znajomych na świecie. Zamówiliśmy. Generalnie mają tutaj super opcje takich rzeczy jak lubimy, czyli burgery, pizzę i w ogóle. Natomiast obiecaliśmy wam, że przyjdziemy na jedzenie tajskie, więc jesteśmy. Chociaż tak naprawdę już od 3 dni jemy już typowo tylko tajskie jedzenie. To prawda. Dziś bym zjadł burgery, no ale czego się nie robi dla widzów, nie? Wiadomo. Myślę, że i tak będzie smaczne. Oby. Próbujemy. Wygląda bardzo ładnie, prawda? Tak, nie wiem co mam i nie wiem jak się to nazywa. Smacznego. Wygląda bardzo Smacznego. dobrze. Jak twoje? Moje bardzo dobre. Moje też. Bardzo miękki kurczak. Z tym dealujemy właśnie codziennie, co wieczór przychodzimy sobie tutaj posiedzieć, posłuchać szumu morza. Jak możecie zauważyć, u nas w naszym wyjściu nie ma żadnej dyskoteki, więc to jest ekstra, że mamy takie miejsce, w którym możemy sobie usiąść. Zaraz obok znajduje się jakaś restauracja, która nie jest zbytnio obłożona, Tak. Natomiast kolejne miejsce jest to już jakaś gruba imprezownia, podobno jedna z lepszych dyskotek na Koh Samui, jak nie najlepsza. Organizują takie pokazy ognia. Które Tak. są w każdej z tych knajp, więc my siedząc tu widzimy je wszystkie. My widzimy wszystkie te pokazy ognia, siedząc sobie tutaj i podziwiając gwiazdy i zachód słońca. Także jest to naprawdę super miejsce, bo jest to naprawdę ciche miejsce. Bo idąc w prawo już są imprezy, idąc w lewo są imprezy i my tutaj mamy tylko takie wydzielone miejsce. Mamy możliwość Tak. zebrać swoje myśli, nie wiem, porozmawiać, poplanować dalsze wyjazdy, więc pod tym względem niby jesteśmy w imprezowym miejscu, a z drugiej strony jesteśmy tak naprawdę na uboczu, więc jest super. No a ty co chcesz? Szczerze mówiąc, bawiliśmy się jak dzieci, jak napotkaliśmy ten plankton. I to była taka beka, bo jesteśmy dojrzali już, wydaje mi się. I nas właśnie cieszyło to, żeby dreptać po planktonie, zamiast iść napić się drinka i sobie posiedzieć w klubie. No ale sami przyznajcie, ile macie takich okazji, żeby móc pobawić się, móc zobaczyć po prostu ten plankton i móc to jakoś wykorzystać. Jak się jeździ na wakacje raz w roku, nawet dajmy na to na 2 tygodnie, na miesiąc, to bardzo ciężko jest takie coś spotkać, jeżeli się nie jedzie typowo po to. Dużo nas kosztowało ostatnie 3,5 roku. Ale I była to- ogólnie były takiego to stresu. fajne, bardzo I były fajne to bardzo lata. fajne 3,5 roku, nie powiem. Ostatni rok był chyba najfajniejszy taki pod względem takiej rutyny. I jesteśmy teraz w miejscu, w którym nie mamy pracy. Planem jest tylko i wyłącznie podróżowanie i nauczenie się jakichś nowych skilli. I tyle. Przed samym końcem naszej codzienności miałam bardzo duży stres. W ogóle jak na przykład robiliśmy zdjęcia, żeby sprzedać nasz samochód, później jeżeli chodzi o mieszkanie, to też jak już wynosiliśmy wszystkie rzeczy, przyszła mi taka nostalgia i w ogóle, ale generalnie bardzo się cieszę, że mamy na tyle jaj, żeby po prostu to robić i że jakby finalnie faktycznie odeszliśmy z naszego normalnego życia. To prawda, bo im dłużej się zasiedzisz w miarę wygodnej pracy, nawet jak jej nie lubisz, to im dłużej siedzisz, to dochodzisz do takiego wniosku, że w sumie to nie chcę nic zmieniać, bo mogę gorzej trafić, ale jednak ta wizja tego, że spędziłbym tak resztę życia po prostu
by mnie dobijała, więc zdecydowaliśmy się na taki, a nie inny krok. Zresztą on był w planach tak naprawdę od samego początku, odkąd zaczęliśmy mieszkać w Wiedniu. I jak na razie nie żałujemy. Totalnie nie żałujemy, jest najfajniej na świecie, serio. W ogóle świat jest tak piękny, że ja nie wiem, czy po takiej podróży i po zobaczeniu tak wielu miejsc ja będę w stanie normalnie funkcjonować. Będę musiała na pewno zamieszkać w jakimś pięknym miejscu. Czyli jak na razie żadne inne miejsce, które widziałaś, nie zrobiło na tobie aż takiego wrażenia, żebyś chciała tam sama mieszkać? Do teraz nie, ale bardzo duże oczekiwanie mam do takiej destynacji, którą będziemy odwiedzać już za naprawdę niedługo. Idziemy po prostu dalej w swoją drogę i widzimy się już w następnym materiale. A, i przy okazji, nie zapomnijcie subskrybować kanału. To naprawdę nam bardzo pomaga.